Chcesz tworzyć krótkie filmy, które naprawdę przyciągną uwagę? Pokażę Ci dzisiaj prostą, ale efektowną animację, którą możesz wykorzystać w swoich shortach, rolkach czy TikTokach. Szybki trik, a efekt wow. Cześć, z tej strony Iza. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na którym uczę tworzyć skuteczne i przyciągające uwagę treści online. Dzisiaj pokażę Ci, jak w kilku krokach zrobić prostą i fajną animację, która doda dynamiki Twoim krótkim filmikom i jednocześnie sprawi, że osoby oglądające nie będą dalej scrollować. Tak więc zapraszam Cię do oglądania. Zaczynamy od strony głównej Canvy. Żeby tutaj się dostać, trzeba zalogować się do Canvy, czyli zaczynamy od wpisania adresu, czyli www.canva.com. Następnie musimy się zalogować do niej bądź założyć swoje konto. Jak to zrobić, pokazuję w moich wcześniejszych filmikach. Następnie będziemy przechodzić do szablonu rolki na Instagram, ponieważ dzisiaj to tworzymy. Nie będę Wam tutaj też pokazywała wszystkich możliwości, którędy tam się dostać, ponieważ to też jest w innych moich filmach. I dzisiaj przejdziemy od razu tutaj do tej ikonki i stąd sobie utworzymy rolkę na Instagramie. Super, otworzyła nam się tutaj formatka rolki i jak widzicie jest to pusta biała kartka, ponieważ dzisiaj będziemy pracować nie na szablonach gotowych, tylko zrobimy wszystko sobie od zera. No i pierwszą rzeczą, którą zrobię, to sobie nałożę tło czarne, ponieważ chciałabym, żeby cała moja animacja i napisy były na czarnym tle. Więc wchodzę w elementy, następnie wpisuję sobie czarny prostokąt, wybieram grafikę i z grafiki wybieram sobie jakiś prostokąt. Bierzemy darmowy ten i musimy go rozciągnąć tak, żeby pokrył nam całą tą białą powierzchnię. On troszeczkę tutaj będzie z boku wystawał, ale to tym się nie należy przejmować, bo tutaj nic się nie dzieje. Kolejną rzeczą jest dodanie tekstu. I tak jak widzicie, ja sobie tutaj kliknęłam na dodaj podtytuł, bo na razie interesuje mnie ta wielkość liter. I tutaj powinniśmy sobie wpisać tekst. Natomiast ja tego tekstu nie będę wpisywała, ja sobie go po prostu wkleję. No i jak widzicie, tekst nam się wkleił, tylko że wkleił nam się idealnie od lewej do prawej strony. No i jest właściwie pewność, że ten napis po bokach będzie przycięty. Ani to nie będzie estetycznie wyglądało, ani nie da się tego do końca odczytać, bardziej będziemy się domyślać, co tu jest napisane. Dlatego też łapię tutaj za ten paseczek, prostokącik z boku napisu i ciągnę go do środka. I ciągnę go do momentu, do kiedy moja myszka nie najedzie, że tak powiem, na tą fioletową ramkę, która nam się pojawiła. Ta fioletowa ramka wyznacza nam tak zwany bezpieczny obszar, gdzie nic nie powinno na te napisy nachodzić. I to samo robię z drugą stroną. I tym oto sposobem mam napis tutaj między tymi dwoma ramkami. No i chcę tutaj zmienić czcionkę na Poppinsa, więc sobie będę zmieniała. Super, mam już zmienione. No i teraz chciałabym ten napis powiększyć, ponieważ on tutaj jest troszkę za mały. Więc znowu klikam na napis i będę go powiększała. Zwróćcie uwagę, że napis, mimo że literki są większe, nie zwiększa mi się tutaj to pole tekstowe, tylko raczej rozciąga się w dół. I nie wiem, myślę, że 78 będzie idealnie, nie ma potrzeby robić większego. To i tak będą bardzo wielkie, gigantyczne literki. No i teraz chcę to i tutaj co jest, przesunąć linijkę w dół, żeby to się po prostu zaczynało od nowej linijki. No tak mi się bardziej podoba. Możemy tutaj na przykład zmienić sobie też odstępy, czy między literkami samymi w sobie, czy między liniami. I nie wiem, czy ja tutaj nie zwiększę sobie trochę, powiedzmy do 1,54. Powiedzmy, że jest ok. No i mamy drugi krok za sobą. Teraz będziemy duplikować napis, czyli klikamy na ten napis i następnie naciskamy tutaj takie jak gdyby dwie karteczki z plusikiem i tym sposobem nam się napis powielił. I teraz w jednym z tych powielonych napisów dodajemy efekt wizualny w postaci wydrążenia, czyli nie będą to pełne litery, tylko będzie to jak gdyby kontur każdej literki. Super, mamy to. I chciałabym teraz kontur tej literki, żeby nie był taki gruby na 50, myślę, że na 30 możemy zmniejszyć, żeby on był, ale jednak nie był taki, wiecie, bardzo, bardzo gruby. No i cudownie, zmniejszyliśmy sobie już wielkość tych konturów. No i teraz powinniśmy nałożyć
jeden napis na drugi. I ja w tym celu sobie zwiększę, tutaj przybliżę sobie ekran, znaczy obraz, żeby dobrze widzieć i będę przysuwała tak, żeby idealnie to się nałożyło. No i dobrze, jest idealnie nałożone. Teraz sobie pomniejszę, bo po co mi takie wielkie. No i właściwie mamy to. No i teraz powinniśmy tak naprawdę dodać do tego ten mój wybuch niebieski. Wy możecie no coś innego zastosować, tak? Ja akurat sobie wymyślałam, że to będzie z wybuchem niebieskim. Więc klikamy tutaj na elementy, usuwamy ostatnie nasze wyszukiwanie, czyli czarny prostokąt. No i tutaj wpisujemy sobie dowolny wyraz, który jest wyrazem kluczowym dla rzeczy, której szukamy. Na przykład, nie wiem, dym. I jak sobie wpiszemy dym, no to te dymy nam tutaj wyskakują różne. My będziemy używać filmu. Jak widzicie, tutaj mamy przeróżne dymy i możecie sobie podkładać, który chcecie, ale pamiętajcie, że przy każdym z tych, że tak powiem, dymów czy efektów, które mają tutaj się pojawić, będziecie musieli troszeczkę pokombinować i dopasowywać ten obraz jak najbardziej. Ok, to pokazałam, więc ja teraz się biorę za mój niebieski wybuch. No i pierwszą rzeczą, którą będę robiła, to jest usunięcie tła z tej animacji. I ponieważ ja dysponuję Canvą Pro, ja wciskam sobie tylko przycisk usuń tło i to tło mi zniknie. Natomiast jeżeli Ty dysponujesz Canvą darmową, wtedy zapisz sobie ten obrazek z animacją, dodaj go na stronę Remove.bg, tam usuniesz sobie tło i następnie pobierzesz stamtąd już bez tła tą grafikę czy tam tą animację. Wgrywasz ją do Canvy i możesz robić dalsze kroki, które robię ja. Dobra, więc ja usuwam sobie te tło. No i mamy usunięte. No i teraz, słuchajcie, zaczyna się najbardziej taka pracochłonna część naszego zadania. Ale nie martwcie się, to też na pewno nie będzie trwało nie wiadomo jak długo. Musimy bowiem tylko dostosować ten wybuch niebieski tak, żeby zaczynał się tutaj od góry, ale jednocześnie przed startem, żeby go nie było widać, i po wystartowaniu, żeby on w trakcie tej rolki doszedł nam do samego końca. No i w tym celu będę po prostu rozszerzała ten obrazek. I nie wiem, czy ja sobie, słuchajcie, nie przekręcę go, żeby mniej go rozszerzać, więc ja sobie go przekręcę, żeby on był w miarę równo, chociaż w sumie nie musi być równo, może być też pod skosem. To nie ma znaczenia. No i dobrze, i ja sobie go podsunę do góry na razie, no i rozciągam. No i tutaj będziemy się trochę z tym bawić, niestety, no bo tak to wygląda. Gdzie jest ten środek? Jest. Moment, dobra. I musimy go tak zrobić, pamiętajcie, żeby on był tutaj cały obrazek jak gdyby zajęty. No i teraz sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oj, nie mogę go teraz złapać. Dobra, złapałam go chyba. Tak, złapałam go. I jak to wygląda? Tu jeszcze kawałek go widać, więc jeszcze podsuwamy. Cudownie. I zaraz zobaczymy. I tutaj też zachodzi cały. No i jest super. Mniej więcej to wygląda tak. No dobrze, ale tym niebieskim dymem mamy zasłonięte całe litery, a my chcemy, żeby te literki jednak częściowo chociaż były widoczne. No i co robimy w takiej sytuacji? Klikamy sobie w dowolnym miejscu, na którymś tam, gdzie chcemy, na tej rolce. Następnie wchodzimy w położenie, potem klikamy warstwy i ten nasz niebieski wybuch przesuwamy między dwa napisy. I pamiętajcie jedną ważną rzecz, żeby uzyskać ten efekt, który Wam pokazywałam, na górze musi być napis z wydrążeniem, czyli nad wybuchem musi być napis z wydrążeniem, a pod wybuchem musi być napis pełny. I jeżeli tak zrobiliście, to mniej więcej wygląda Wasza rolka na początku tak. Zdaje się, że ja tutaj przyjechałam chyba kawałeczek. Muszę sprawdzić, bo mi się wydaje, czy mi się tylko... Tak, wydawało mi się. Już myślałam, że mi się tutaj literki jakoś rozjechały, ale na szczęście nie. No i dobrze, i jak mamy już, że tak powiem, zrobione w ten sposób, startujemy. Aj, zaraz, muszę zacząć od początku przecież. Startujemy.
I mamy naszą rolkę. Shorta, TikToka. Widzicie, doszło tutaj do samego dna. Po to właśnie rozciągaliśmy ten niebieski dymek. No i co teraz robimy dalej? Dalej możemy zrobić tak, że pobierzemy sobie już tą grafikę, nie grafikę, tylko rolkę. Ona trwa 14 sekund. Moim zdaniem jest to troszeczkę za długo, więc ja bym ją sobie zmniejszyła powiedzmy do 10, a dokładnie do tego momentu, kiedy tutaj na dole zobaczę, że ten niebieski dymek już mi doszedł do samego końca i w tym miejscu mniej więcej będę chciała sobie skrócić ten filmik. Czyli łapię, najeżdżam tutaj na ten dolny paseczek, klikam myszką i ciągnę w lewą stronę, tak żeby go skrócić. I ja myślę, że do tego momentu będę skracała, bo tutaj już widzę, że dochodzi do końca. O, widzicie? Doszło do końca. No i zobaczymy, jak to teraz wygląda. Będzie zdecydowanie krócej. No, mogłam jeszcze troszeczkę zostawić, żeby całkiem doszło, ale już dobra, zostawiamy tak jak jest. Ale w razie gdybyś chciała, to troszeczkę jednak dalej, no to łapiesz z powrotem i troszeczkę rozciągasz. No i w tym momencie, no już nie będę Wam pokazywała od początku, tej samą końcówkę Wam pokażę. Widzicie, ten dymek dochodzi jeszcze dalej. Ok, i co my możemy z tym jeszcze zrobić? Więc mamy już skrócone. No i możemy tutaj zrobić praktycznie z tym wszystko. Klikam sobie z powrotem na tą rolkę i my możemy ją zedytować. Możemy ją zedytować poprzez właśnie usunięcie tła bądź wybranie najciekawszych momentów. Tutaj możemy sobie pobawić się suwaczkami, czyli ustawić balans bieli, możemy kolory ustawić, kontrasty i tak dalej. Ja się tym nie bawię, bo w tej chwili nie mamy na to czasu za bardzo. Następnie mamy filtry i tutaj w tych filtrach są już ustawione gotowe presety i po prostu wybieramy sobie ten, który nam pasuje i jak go klikniemy, no na przykład ten, to zobaczcie, kolor tego dymu się od razu zmienił. No ale mi się nie podoba, ja chcę taki niebieski jak miałam, czyli po prostu wciskam brak. Następnie możemy zwiększyć sobie głośność, czyli jeżeli mamy dodaną muzykę do tego, możemy sobie zwiększyć głośność tej muzyki. Możemy ją również ulepszyć, ale to tylko i wyłącznie w wersji Pro. Możemy następnie sobie zwolnić film. Ja tutaj Wam pokażę kawałeczek. Wygląda to w ten sposób. Możemy też ten film na przykład przyspieszyć. No i wtedy to zdecydowanie szybciej trwa. No ale ja zostawiam na 1, tak jak było, czyli standardowej prędkości, bo tak mi najbardziej się podoba. Możemy też zapętlić tą rolkę, no i możemy też włączyć odtwarzanie automatyczne, czyli w momencie, kiedy dodajemy ją tylko, znaczy animację dodaliśmy do naszego projektu, ona z automatu wystartowała. Jeżeli to odhaczymy, no to ona będzie wymagała wystartowania poprzez nasze, że tak powiem, naszą ingerencję, czyli kliknięcie startu. Ja osobiście mam na stałe ustawione zawsze odtwarzaj automatycznie. Dobrze. Kolejną rzeczą to jest przycięcie, no ale my już przycięliśmy sobie, więc nie potrzebujemy tego dalej przycinać. Następnie są narzędzia audio, czyli samo tutaj w tym przypadku jest ulepsz dźwięk. Odtwarzanie, czyli to, co Wam pokazywałam, szybkość filmu, pętla i odtwarzaj automatycznie. Możemy sobie tutaj też dodać obramowanie całej tej rolki poprzez wybór kształtu tego obramowania, znaczy nie kształtu, tylko formy tego obramowania i grubości, ale to nam też nie jest do niczego potrzebne. Możemy sobie ten dym przerzucić, bo ja w tej chwili akurat mam dym zaznaczony, więc jak widzicie, mogę go przerzucić sobie w poziomie i mogę go przerzucić sobie w pionie. Tu też jest pełna dowolność, wszystko zależy tak naprawdę od naszej inwencji twórczej. Możemy też ten dym sobie dodać mu przeźroczystości. Ale akurat w tym projekcie, moim zdaniem, ta przeźroczystość, większa przeźroczystość nie sprawdzi się, przepraszam, dlatego że zobaczcie, te literki wyglądają tak nie do końca, jakby były same kontury. Dlatego ja też zostawiam to na 100, żeby były widoczne same kontury, bo na tym mi właśnie zależało. Możemy też dodać różnego rodzaju animacje, no ale już ja nie będę dodawała, żeby nie było tego za dużo. No i tutaj następnie mamy położenie, czyli właśnie te warstwy, którymi się bawiliśmy przed chwilą. No i słuchajcie,
mamy rolkę, no ale przydałoby się, żeby do tej rolki dołożyć jakiś dźwięk. Oczywiście ten dźwięk możecie dołożyć później, czy to na YouTubie, czy na Instagramie, czy w TikToku. Macie tam opcję dodawania różnego rodzaju dźwięków i ja najczęściej z tego korzystam, dlatego że tam są jednak zdecydowanie większe możliwości, w sensie dużo większy wybór jest muzyki. Natomiast jak to zrobić w Canwie? Wchodzimy sobie, tutaj mamy audio, zobaczcie, pod zdjęciami, aplikacje, tak? Tutaj klikamy aplikację i potem są zdjęcia i jest audio. No i mamy wybór jakiejś muzyki. No i co teraz robimy? Powiedzmy, weźmiemy sobie tą pierwszą muzyczkę, tak? I ja ten utwór chcę dokładnie dać tylko i wyłącznie do tej rolki. No i zwróćcie uwagę, że utwór trwa 3 minuty 18 sekund, natomiast nasza rolka trwa 12,4 sekundy. I ten utwór jak gdyby z automatu się już przyciął. Ale cofnijmy sobie, ja jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Łatwiejszym sposobem, moim zdaniem, dodawania tego utworu jest, mamy rolkę, klikamy sobie tutaj na czas trwania i nam to się tutaj jak gdyby pokazuje dokładnie, ile trwa ta rolka, czyli dokładnie te 12,4 sekundy. I wtedy sobie biorę ten utwór i nanoszę go tutaj. I wtedy on jest. No mi jest tak, ten sposób dla mnie jest wygodniejszy, bo ja lepiej widzę, ale jeżeli masz sokoli wzrok i nie masz z nim problemu, to możesz zastosować tą pierwszą metodę. I tutaj też się ten utwór z automatu dociął do tego momentu, kiedy kończy się nasza rolka. No i tak naprawdę mamy zrobione już wszystko. W tej chwili trzeba by było tylko to wyeksportować. Więc będziemy eksportowali ten projekt, tylko że ja w międzyczasie sobie usunę ten dźwięk, ponieważ ja będę miała inny dźwięk podłożony. Dobra, no i udostępniamy. Żeby udostępnić ten projekt, klikamy udostępnij, następnie tutaj pobierz i musisz zwrócić uwagę, żeby był to typ pliku tylko i wyłącznie MP4. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj animacja i jeżeli chcesz skorzystać z tego, żeby ona była dalej animacją, a nie tylko zdjęciem, musi być to plik MP4. No i jeżeli masz jeszcze tutaj muzykę jakąś dodaną, czy inne dźwięki, to też musi być plik MP4, ponieważ ani JPG, ani PNG nie zapiszą tych dodatkowych rzeczy. One zapisują po prostu to jako format zdjęcia. No i jak mamy już, sprawdziliśmy, że mamy wideo MP4, klikamy pobierz i czekamy, aż nam się, że tak powiem, pobierze. No i dobra, ja nie będę już czekała do końca, jak to się pobiera. Pokażę Wam efekt końcowy. Tak będzie też wyglądała Twoja rolka, w zależności od tego, co napiszesz, jaki efekt wybierzesz, czy dasz muzykę, czy nie dasz tej muzyki. No, wszystko jest, że tak powiem, w Twoich rękach. Jeżeli chciałabyś więcej takich różnych sztuczek, trików, porad, czy w ogóle bardziej poznać Canwę, zapraszam Cię do zapisu na listę osób oczekujących na mój kurs Canva od A do Z. Kurs powinien się pojawić, jeżeli nic się nie zmieni, na początku kwietnia, natomiast w tej chwili zapraszam Cię na listę, tak jak mówiłam, osób oczekujących, gdzie czekają na Ciebie też jakieś fajne suweniry, gratisy. No i zachęcam też Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, żeby nie przegapić żadnego filmiku. Ach, i jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli nagracie jakieś rolki i je będziecie udostępniać, mam prośbę, oznaczcie mnie i ja wtedy bardzo chętnie te Wasze rolki również dodam do swoich relacji. Tak, żeby pokazać, że Wy też coś umiecie, a i mi będzie jednocześnie bardzo fajnie, że czegoś Was tam nauczyłam. No, także to by było na dzisiaj na tyle. Żegnam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Pa! Pchła wepchał.